co można mówić, a co nie. Szczunem byłem, młodziutkim chłopakiem, tak? Kurde, ale skarpetki mam do bani. Macie jakieś skarpetki? Wiele rzeczy zapomniałem, ale tego jak pierwszy dzień przyszedłem do pracy, pewnie nie zapomnę nigdy, bo pamiętam po prostu klatka po klatce. To oczywiście nie wiedziałem, co to jest biegły rewident i w ogóle co to jest audyt. I szczerze mówiąc, wtedy było zupełnie inaczej niż w tej chwili. Byliśmy taką, można powiedzieć, że grupą przyjaciół, może nawet czasami takie rodzinna atmosfera panowała. Pewien entuzjazm, który towarzyszył wszystkim. Ten entuzjazm związany z realizacją codziennych zadań, codziennych projektów. Warto, żebyście sobie wyobrazili, jaki to był moment w ogóle w świecie. To był moment bez komputerów i bez internetu. Pamiętam, jak zmusiłem Tomka do tego, żeby mnie zatrudnił. Biuro mieściło się w piwnicy pewnej kamienicy. Pamiętam pierwsze spotkanie z moją wtedy ówczesną szefową i ona powiedziała ważną rzecz na samym początku. Powiedziała, że w tym zawodzie, w zawodzie księgowej, trzeba się wykazać pewną upierdliwością. Tak to nazwała. I to było takie wyzwalające. Mogę być sobą. No, oczywiście, trudno się spóźnić w pierwszy dzień do pracy, więc pojawiłem się za 10:08. Z drugiej strony furtki czekało na mnie olbrzymie psisko. Przyszłam tak naprawdę odwiedzić moją koleżankę. Nie przyszłam na rozmowę rekrutacyjną. Przywitał mnie człowiek, który odegrał w historii firmy i mojego życia wielką rolę, pan profesor doktor habilitowany Waldemar Frąckowiak. I wydaje mi się, że to był jakiś taki mały spisek między nią a Tomkiem Wróblewskim, który wtedy poszukiwał asystentki. Weszliśmy i pan profesor powiedział, to będzie twoje miejsce pracy. Ku mojemu zdumieniu było tam jedno biurko, przy którym siedział mój kolega. I tak o tym swoim wymarzonym przedsięwzięciu opowiadał, że od razu mnie nim zaraził. Ale pan profesor, okazało się, był na to przygotowany. Już w drzwiach stał z krzesłem ogrodowym. Postawił to krzesło przy tym biurku i to właśnie było moje miejsce pracy. W pierwszym dniu składaliśmy meble. Nie mieliśmy biurek i musieliśmy sobie sami je złożyć. Wiecie, dla młodego człowieka, który rozpoczyna karierę, pierwsza umowa ma niesamowite znaczenie, a jak jeszcze tutaj widzi członek zarządu, no to bez wątpienia napawa dumą. Taki był pierwszy dzień pracy. Ale szczerze mam powiedzieć, jak wtedy wyglądało? My nic nie mieliśmy. Nie mieliśmy też nic do stracenia. To na badanie jeździłem z segregatorem pod pachą i z kalkulatorem i to było wszystko. Pamiętam, że czułem się niesamowicie wyróżniony, że mogłem z prezesowskim laptopem wyjechać na badanie. Nie było wtedy, były już, ale to nie było na tyle powszechne, nie było komórek, nie było maili. Pierwsze badania to jeszcze były przed denominacją, gdzie bardzo trudno było, żeby na kalkulatorach mieściły się wszystkie zera. Kto miał fajniejszy kalkulator, czuł większą dumę. Wtedy klienci do nas przychodzili, przynosili nam dokumenty. No i od tego zaczynałem dzień. Szedłem do pani Kazi czy Ani i odbierałem te wyciągi. I taki zeszyt założyliśmy po prostu w kratkę i tam cała firma była. Po drodze zgarniałem właśnie gazety, bo prasówkę też jakąś uprawialiśmy w firmie i coś z tego streszczałem. Mieliśmy w takim budynku właśnie, który był na terenie cegielni, miejsce do spania, gdzie okna były nieszczelne bardzo mocno, gdzie temperatura, myślę, że w środku była na poziomie kilku stopni, gdzie spaliśmy poubierani w czapkach. Marketing w tamtym czasie, to był prawdziwy poligon. Myśmy zaczęli najpierw zdzierać torf, a potem doszukiwać się, jaką tam wysiać glebę, żeby coś urosło. Wszędzie były papierzyska. Pewnego poranka Ela się obudziła i była niezadowolona. Budziła się z włosami, które zamarzły. Naprawdę hot, sexy było pojawić się na mieście z telefonem przy uchu i nawet nie wykonywać połączenia, tylko udawać, że się idzie i się rozmawia. Miałem na wyposażeniu wspaniały system CRM, książka telefoniczna. Pamiętam fakturę za ten telefon i kosztowała koszmarne pieniądze. Miałem ten dzień czy dwa, kiedy poszpanowałem na mieście i poudawałem, że jest mój. Takie mam czasami poczucie, że jestem częścią jakiegoś większego dzieła, tak?
momenty, w których ja się czułem dumny, tak? Było ich bardzo wiele. Od początku byłem całym sercem, całym umysłem z tą firmą. Najważniejsze chyba w tej całej pracy tutaj najważniejsi są ludzie. Ja przed przyjściem do firmy byłem człowiekiem zamkniętym, który bał się otoczenia i kontaktu z ludźmi. Ta firma mnie otworzyła na świat. Dla mnie całą frajdą w tej firmie, jak sobie spojrzę przez te 25 lat, jest właśnie poznawanie nowych ludzi. Firma, nie wiem, wtedy miała może z 5 lat. Trochę już miała, bo musiała mieć kasę, żeby taki obraz kupić. I powiem wam, że zrobiliście mi ogromną radość. Byliśmy już na dalszym rozwoju, było to w formie już drukowanej i z ułożonym schematem przez panią Jankę. Ojeny! Pani Janeczka moja kochana. Witam. W 94 to Janka już była. Razem z Heniem, mężem. Ale jeśli mogę jeszcze z Janeczką się czymś pochwalić, to ten układ raportu, czyli poziomy, był niezwykle innowacyjny. Twój spokój, twoja dojrzałość i przede wszystkim etos pracy i styl pracy były dla mnie po prostu wzorem. Ja to wspominam, że to takie jak pionierowie, nie? Jak ci, którzy zaczynają coś, nie? Czy wszystko dobrze powiedziałem, Janeczko? No wszystko dobrze powiedziałeś, tak, te gabaryty, wiesz. Firma szła do przodu, idzie cały czas, no też świat idzie do przodu, nie? I wszystko się zmieniło. Myślę, że takim momentem przełomowym było wejście do sieci Grant Thornton, bo to był taki, myślę, że wyraźny impuls, że troszkę wchodzimy do innej ligi. Cel zrealizowaliśmy. Grant Thornton pociągnął na to. Bo ja w pewnym momencie powiedziałem, że nie interesuje mnie bycie pierwszym w kategorii średnich firm, tylko bycie w czołówce w kategorii dużych firm. My nie wiemy, czym to się skończy, idziemy. Jak sobie myślę o tej firmie, to tu jest tak wiele przyjaźni, tu jest tak wiele wartościowych relacji. Dużo zdrowia, bo wiadomo, że czas nie stoi w miejscu i wszyscy się starzejemy. My w wielu sytuacjach i tych pięknych życiowo, i tych trudnych życiowo jesteśmy przy sobie i możemy na siebie liczyć. Może trochę wolniejszego, ale rozwoju. Bardzo bym chciał, żeby tak zostało, że jak idzie partner, to nie szuka się innego korytarza, tylko się uśmiecha i się mówi cześć, co słychać. I tego życzę sobie i zespołowi, żeby nadążać. Bo wtedy będzie te 5 lat, 10 lat. Ja w to głęboko wierzę, bo inaczej bym się tym nie zajmował. Jak nie my, to kto? Kiedy 30 lat temu rozpoczynaliśmy naszą przygodę, Polska na fali wolnego rynku zaczęła układać się na nowo. Nikt nie wiedział, do czego to doprowadzi. My byliśmy przekonani, że chcemy być razem, że razem chcemy stanąć przed tym wyzwaniem, przed tą szansą. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Polska gospodarka w niczym nie przypomina tej z początku lat 90. Podobnie nasza firma. Z garstki zapaleńców przekształciła się w 1000-osobowy zespół ekspertów. Ale jedno się nie zmieniło. Azymut, który obraliśmy 30 lat temu, to był azymut na troskę. Troskę o pracowników, troskę o klientów, troskę o świat, który nas otacza. Pochylamy się z troską nad każdym pracownikiem i z wielką dumą obserwujemy rozwój każdego z nich. Przykładamy wielką troskę do współpracy z każdym z 1000 klientów, którym towarzyszymy w drodze rozwojowej. Mało tego, kierując się troską w imieniu tych klientów, kształtujemy polskie prawo i nieustannie wywieramy presję na ustawodawców, monitorując jakość procesu
legislacyjnego. W trosce o przyszłe elity polskiej gospodarki realizujemy bardzo wiele projektów edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Podjęliśmy również decyzję, że przejawem naszej troski powinno być bezpłatne, szerokie dzielenie się naszą wiedzą. Co roku publikujemy kilkadziesiąt raportów, kilkaset artykułów i organizujemy kilkadziesiąt konferencji. To, co jest dla nas bardzo ważne, to to, że troską obejmujemy wychowanków 2 domów dziecka. Można powiedzieć, że robimy to od zawsze i przykładamy szczególną uwagę do tego momentu, kiedy się usamodzielniają. To trudny moment i myślimy, że wtedy nasza pomoc jest najcenniejsza, jesteśmy przy naszych przyjaciołach. Troska dotąd okazała się właściwym przewodnikiem i z nią wkraczamy w kolejne dekady. Dziękujemy za te wspólne 30 lat wypełnionych pracowitością, zaangażowaniem, pasją i pomysłowością. Dziękujemy.